Cześć, w tym filmie przejadę kultową trasę wyścigu górskiego Limanowa. Odbędę lot szybowcem startując za wyciągarką. Zjem kabanosy na Słowacji, przejadę najwyżej położoną drogą publiczną w Polsce oraz pośmigam po zakrętach starej, dobrej Zakopianki. Zapraszam. Wreszcie, zielono mi nie tylko na duszy, ale i przed oczami. Jak to dobrze znów prowadzić RTK. Choć sezon w tym roku rozpoczynam wyjątkowo późno. Sezon motocyklowy, bo jednośladowy to rozpocząłem, można powiedzieć, już w lutym. Nagranie, które teraz widzicie, pochodzi z 12 kwietnia, kiedy to w końcu wyruszyłem na jakąś przyzwoitą przejażdżkę swoim motocyklem. A kilka dni wcześniej zrobiłem pierwsze odpalenie w tym roku i krótki, raptem kilkunastokilometrowy przejazd. Całe to opóźnienie wyszło dlatego, że jak tylko nastały trochę cieplejsze dni, to ruszyłem z różnymi tematami, które czekały całą zimę na wiosnę, jak na przykład zabrałem się za budowę tarasu przed domem, która jak to w tego typu pracach potrwała znacznie dłużej niż zakładałem. Ale już nadrabiam zaległości i po krótkiej serii filmów z Tajlandii wracam z motocyklowym contentem. Także w najbliższych miesiącach nic azjatyckiego się nie pojawi. No może poza kilkoma przesyłkami z AliExpress. Za to wrócą przejazdy malowniczymi, bocznymi, krętymi drogami i odkrywanie ciekawych miejsc w Polsce i u naszych sąsiadów, których listę na ten rok mam już z grubsza przygotowaną. A czasami gdzieś pomiędzy wleci coś ekstra, niekiedy dosłownie, jak szybowiec w tym odcinku. Plan na dziś jest prosty. Odbyć lot szybowcem, a po drodze poprzechylać się trochę na zakrętach. O co chodzi z tym szybowcem, opowiem za kilka chwil. Trasa, jaką ułożyłem, liczy przyjemne 320 km i przebiega częściowo przez Słowację. Ważnym punktem jest to miejsce, lotnisko Aeroklubu Nowy Targ. To tutaj zrobimy sobie pierwszy postój, przy okazji którego udamy się na wysokość kilkuset metrów ponad ziemię. Ale najpierw trochę drogowej zabawy, bo właśnie wjechałem na trasę rajdu górskiego Limanowa. Wyścig ten organizowany jest corocznie od 2009 roku w miesiącach letnich. Biorą w nim udział zawodnicy z różnych państw. Rekord trasy od 2017 roku należy do Włocha. Christian Merli osiągnął tu średnią prędkość przejazdu ponad 174 km na godzinę. No powiem wam, że sam za każdym razem, gdy tędy jadę, a jechałem już kilka dobrych razy, to kończąc trasę zauważam zwiększone średnie spalanie na wyświetlaczu motocykla. To na pewno wpływ tego wzniesienia. Pozdrowienia dla motocyklisty, za którym przez chwilę jechałem, jeśli przypadkiem trafi na ten film. Jako że był to piątek, jeszcze przed południem, to na mojej trasie jednośladów nie widziałem prawie w ogóle. Pewnie wszyscy siedzieli w pracy, a szkoda, bo pogoda była idealna. Piękne słońce i jak to niektórzy mawiają, tak nie za ciepło, nie za zimno. Za chwilę wjadę na kolejny dobrze znany motocyklistom odcinek, drogę knurowską. To będzie już ostatnia taka porządna dawka zakrętów przed lotniskiem w Nowym Targu. No i właśnie, dlaczego tam jadę? Odpowiedź jest w sumie prosta, nigdy nie leciałem szybowcem, uświadomiłem to sobie jakiś czas temu. A lubię raz na kilka lat, że tak to nazwę, doświadczyć czegoś związanego z lataniem lub z padaniem.
Od bardziej ekstremalnych przeżyć jak skok na bungee z 90 metrów czy skok spadochronowy. Wprawdzie w tandemie, ale oddany z wysokości około 5 km nad ziemią. Po takie już mniej ekstremalne jak lot niedużym samolotem, w którym jest głośno, ciasno i nie ma serwowanych posiłków. Moje ulubione doświadczenie lotnicze to lot małym dwuosobowym aeropraktem, którego kabina była chyba ciaśniejsza niż ta w Smarcie. W czymś takim można doświadczyć prawdziwej przyjemności wzbijania się w powietrze i poczuć, co to znaczy latać. To zupełnie inne doświadczenie niż lot dużym samolotem pasażerskim, do których wszyscy przywykliśmy i na nikim nie robią już wrażenia. Wsiadasz, zapinasz pas i ledwo po oderwaniu się od ziemi idziesz spać. Duża bezwładność takich olbrzymów i możliwość patrzenia jedynie przez boczne okienko ma się do lotu takim aeropraktem jak jazda autobusem do jazdy motocyklem. A dziś do mojej listy powietrznych przeżyć dołączy lot szybowcem, który zakładam, że również będzie jak jazda motocyklem, tyle że ze zgaszonym silnikiem. No i jestem. Oto Aeroklub Nowy Targ. W tym miejscu jestem pierwszy raz, ale bardzo przypomina mi podkrakowski Pobiednik. Jeszcze nie zdążyłem zaparkować, a już wypatrzyłem dobre miejsce na pamiątkową fotkę. Zdjęcie, które właśnie zrobiłem, możecie znaleźć na moim Instagramie. Zapraszam do obserwowania. Tam znajdziecie fotki z moich wyjazdów i nie tylko. Pojawiają się one jeszcze przed publikacją filmów na YouTubie. Ja tymczasem idę do biura. Lot zarezerwowałem sobie telefonicznie kilka dni wcześniej. Chwilę później zostaję zaproszony do samochodu, który przewozi mnie na oddalony o kilkaset metrów pas startowy dla szybowców. Jeśli chodzi o mój konkretny lot, to zdecydowałem się na start za pomocą wyciągarki. Myślę, że na pierwszy raz jest to świetna opcja, zwłaszcza, że bardzo ciekawiły mnie wrażenia towarzyszące podczas takiego startu, bo wszystko dzieje się znacznie szybciej niż ma to miejsce przy starcie za pomocą samolotu. Ale tak jest wtedy dość wygodnie. No, ciężko się tu wsiada przy moim prawie dwumetrowym wzroście. Żeby zmieścił się mój łeb i można było zamknąć osłonę kabiny, musiałem zsunąć się na siedzeniu. Przypomniało mi się, jak kiedyś jechałem Mazdą MX-5 drugiej generacji. Teraz podobne uczucie mi towarzyszyło. Dorosły, który na siłę wcisnął się do pojazdu zabawki. Ale po potwierdzeniu startu szybko dotarło do mnie, że jeśli można szybowiec nazwać zabawką, to jest to jedna z najfajniejszych zabawek. Naprężam. Chyba naprężona, ruszył. Nagranie tego nie oddaje, ale wzbijając się w powietrze wrażenie jest takie, jakby był to wręcz pionowy start, jak rakietą. Niesamowite wrażenie, zwłaszcza, że wszystko dzieje się przy względnej ciszy, słychać jedynie szum powietrza. Z Krakowa. A kurczę, wow, to taki niemalże pionowy start się wydawał. Jak albo rakietą, był, no. nie? No też wolę za wyciągarką startować niż na samolocie. Coś pięknego.
To, co dla mnie jest najbardziej niesamowite w szybownictwie, to wysokość i długość lotów, jakie można uzyskiwać, wykorzystując po prostu siły natury, czyli prądy wznoszące. Mój dzisiejszy lot nie będzie długi, niecałe 10 minut, ale szybowce mogą swobodnie latać długie godziny i pokonywać nawet setki kilometrów. Ale szybownictwo to jest coś pięknego. Wierzę. Można tyle kilometrów przelecieć. Niemiec Klaus Ollmann w 2003 roku pokonał podczas swobodnego lotu szybowcem dystans ponad 3000 km. Natomiast w 2013 roku spędził w powietrzu nieprzerwalnie ponad 56 godzin. Czytałem też o jakimś Francuzie, który podczas próby bicia rekordu najdłuższego lotu zasnął po 2 dobach w powietrzu i zginął rozbijając się. Oczywiście nie można zapomnieć o naszych rodakach, którzy mogą pochwalić się licznymi rekordami i wyróżnieniami. Wśród tych niesamowitych Polaków jest też kobieta, Wanda Modlibowska, która w maju 1937 roku startując z Bezmiechowej ustanowiła na szybowcu Komar Bis kobiecy rekord świata w konkurencji długotrwałości. Jej lot trwał 24 godziny i 14 minut. Natomiast inny Polak, Stanisław Józefczak, w 1966 roku wzniósł się na wysokość 12 500 metrów w drewnianym szybowcu Bocian, ustanawiając tym samym rekord świata, który nie został pobity przez kolejne 40 lat. I startował on z tego właśnie lotniska w Nowym Targu. W tym mieście znajduje się też ulica nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Polskich nazwisk, za którymi stoją sukcesy, można oczywiście wymienić dużo więcej, to tylko wybrane przykłady. No i jak było? Kurczę, niesamowicie. Szkoda, że tak krótko, nie? Dokładnie. Albo że nie mogliśmy tam nad góry polecieć. No, to byśmy musieli inny lot kupić. No, domyślam się. Może następnym razem. No, zapraszam. I proponuję lot nad Tatry. To jest dobre No, to przeżycie. oczywiście. O, już kurde. Ja I też też trochę- szybowcem, nie? No tak, tak, tylko. Super, dziękuję Już bardzo. zabieram spadochron. A, bo jeszcze bym poszedł z tym. Tak. Kolega zaraz odwiezie. Ale to było wspaniałe doświadczenie, mimo że krótkie, ale tak jak słyszeliście podczas rozmowy przed chwilą, jest też opcja dłuższego lotu nad Tatrami. Wtedy start odbywa się poprzez holowanie za samolotem, co raczej nie zrobi takiego wrażenia jak za wyciągarką, gdzie czas od ruszenia do oderwania się od ziemi był podobny jak czas od 0 do setki moim motocyklem. Wrzucam jeszcze raz całość z kokpitu bez cięć, bo to dosłownie sekundy. Naprężona. Ruszył. Tak w ogóle to takie lotniska jak to, czy podkrakowski Pobiednik to fajne miejsca, żeby po prostu wpaść, usiąść na ławce i popatrzeć na startujące samoloty czy skoki spadochronowe. Klimat takich miejsc jest świetny. Cały mój lot szybowcem, jak i lądowanie przebiegło bez żadnych niebezpiecznych sytuacji. Ale później, po tym jak ledwo wsiadłem na motocykl, dosłownie po przejechaniu kilkuset metrów od lotniska, o mało nie potrącił mnie dzban wyjeżdżający z posesji. Trudno się dziwić, skoro zasoby umysłowe wystarczyły, jak widać, jedynie do obsługi telefonu. Jadę w kierunku Łapszanki, później śmignę przez Słowację z małą przerwą na Kabanosy, a następnie przejadę najwyżej położoną drogą w Polsce. Wracając jeszcze do lotu szybowcem, to ta przyjemność kosztowała mnie 350 zł, czyli taka standardowa cena za tego typu lot za wyciągarką. Rezerwację zrobiłem telefonicznie, a zapłaciłem już na miejscu, gdyby kogoś ciekawiło, jak to się odbywa. Jak dla mnie te 3,5 stówy to bardzo mało jak za tyle frajdy. Myślę, że stosunek ceny do wrażeń i niezwykłości przeżycia, że tak to nazwę, jest rewelacyjny i będzie to piękne wspomnienie, które ze mną zostanie, a to jest bezcenne.
Wprawdzie bywały takie wyjścia z kumplami na miasto, które i za mniejszą kwotę dostarczały sporych wrażeń, ale z zapisaniem się w pamięci to już bywało gorzej. Także podsumowując, dzisiejsze 3,5 stówy to świetnie wydane pieniądze i przyznaję, że kusi mnie też opcja lotu szybowcem ze startem za samolotem. Taki lot trwa dłużej, bo około godzinę i co najważniejsze odbywa się nad Tatrami. Tylko cena już mniej przyjemna, bo to wydatek 1500 zł. Ale kto wie, może kiedyś. W Powiedniku jest również oferta lotu szybowcem ze startem za samolotem, ale krótsza. Trwa od 15 do 30 minut i kosztuje znacznie mniej, bo 550 zł. Także też ciekawa opcja, tyle że tam gór nie uświadczymy. Co nie mniej ciekawe, to kurs i licencję pilota szybowca można zrobić stosunkowo tanio, porównując z kosztami licencji na przykład samolot. A szkolenie takie można rozpocząć mając ukończone zaledwie 14 lat. Oczywiście za zgodą rodziców. No i jestem, przełęcz nad Łapszanką, tak uwielbiana przez motocyklistów, ale to raczej w weekendy, bo gdy bywam tu w tygodniu, to zazwyczaj pusto, co ma swoje zalety, cała ławka pod kapliczką moja. Opuszczam Łapszankę i wjeżdżam na Słowację. To moje ulubione przejście graniczne z naszymi słowackimi sąsiadami, które pokonuję właśnie teraz. Bardziej kameralnie wjechać autem czy motocyklem do tego kraju chyba się już nie da. Uwielbiam tę drogę, z tym, że najbardziej lubię pokonywać ją w przeciwnym kierunku, jadąc pod górę. Ale dziś tak odwrotnie dla zerwania z rutyną. No przepiękne są te tereny z częściowo ośnieżonymi jeszcze górami w tle. A to kolejny odcinek, który bardzo lubię, pomiędzy wsią Osturnia a Zdziar. I też już wiele razy przewijał się w moich filmach. Lubię go za bliskość przyrody, fajne widoki i niemalże zerowy ruch. Czas podelektować się zapachem lasów i kabanosów, czyli mój standardowy motocyklowy fast food. I tu też postanowiłem urozmaicić sobie menu. Zawsze jadłem z indyka, a tym razem drobiowe. Zanim dojedziemy do najwyżej położonej drogi w Polsce, to jeszcze pewna sprawa techniczna. Wielu z Was oglądało, a może dopiero oglądnie mój film o tym, jak niewielkim kosztem sprawić sobie nawigację motocyklową. Jak wszystko skonfigurować, jaką aplikację polecam i tak dalej.
Pod koniec zeszłego roku zaproponowany tam smartfon Galaxy S5 stał się już przestarzały do obsługi najnowszych wersji mapy CZ. Dodałem o tym informację w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. Mimo to wiele osób tego nie czyta i decyduje się na zakup S5. Więc uczulam, zapoznajcie się z informacjami zamieszczonymi pod filmem. Oczywiście można nadal wykorzystywać ten model smartfona, jak widzicie na nagraniu, nadal go używam i działa. Ale wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, które również pod tamtym filmem opisałem. Wiele osób pytało, jaki inny, nowszy model wybrać. Będę robił upgrade u siebie, mam kilka faworytów, coś na pewno wybiorę, przetestuję i podzielę się tą informacją w następnym filmie. Tymczasem przekraczam przejście graniczne pomiędzy Jaworzyną Tatrzańską a Łysą Polaną. To przebieg rzeki Białki wyznacza tu linię graniczną. Też bardzo lubię to przejście. Odbijając na tym rondzie w lewo dojedziemy na parking do Palenicy Białczańskiej, skąd możemy udać się pieszo do najsłynniejszego tatrzańskiego jeziora, Morskiego Oka. To tak dla tych mniej zaznajomionych z tymi rejonami, bo można to połączyć z przejazdem najwyżej położoną drogą publiczną dostępną dla ruchu kołowego w Polsce. To ta, po której właśnie jadę. To droga wojewódzka numer 960. Jadąc najwyżej położoną drogą w Polsce, dojeżdżam do najwyżej położonego ronda w naszym kraju. Tutaj odbijam na drogę Oswalda Balcera i biorę kierunek na Zakopane. Ale uczciwie muszę wspomnieć, że chcąc osiągnąć najwyższy punkt drogi numer 960, powinienem kontynuować jazdę nią jeszcze przez kilkaset metrów, bowiem punkt ten znajduje się kawałek dalej za wspomnianym rondem. Wybrałem kierunek na Zakopane, bo w sumie dawno nie byłem, ale jakoś entuzjazmu, by zatrzymać się czy tam pospacerować brak. Po prostu przejadę sobie przez centrum. Kiedyś tak z dobre kilkanaście lat temu lubiłem jeździć do Zakopca. Bywałem tam średnio 2 razy w roku, aż w pewnym momencie mi obrzydło, zaczęło kojarzyć się z kiczem i komerchą. Także dziś będzie taki mały powrót po latach i tylko tranzytem. Muszę przyznać, że Zakopane pozytywnie mnie zaskoczyło. W tej chwili mijam z mojej lewej ulicę Krupówki, nagrywam wszystko kamerką i nikt nie chce żadnych pieniędzy. Aż dziwnie się czuję, opuszczając stolicę polskich Tatr bez debetu na karcie. Może warto w przyszłości dać jej jeszcze jedną szansę. Jadę już w stronę Krakowa i niestety do gór muszę obrócić się plecami. Jeszcze gdzieniegdzie ich widok przemknie mi w lusterku. Dlatego na otarcie łez drogę powrotną planuję w taki sposób, aby do samego końca mieć frajdę z jazdy nawet bez górskich szczytów na horyzoncie. Dziś zamiast wracać wygodną, ale i nudną dwupasmową zakopianką, wybieram jej dawny wariant. Pamiętam czasy, gdy to była główna droga pomiędzy Krakowem a Podhalem, a dwupasmowy odcinek zaczynał się dopiero przed Myślenicami. Później w 2002 roku otwarto mierzącą aż 3,5 km dwupasmową drogę pomiędzy Chabówką a Rdzawką. Było to tak ważne wydarzenie, że na otwarciu pojawił się ówczesny premier Polski Leszek Miller. A odcinek ten z czasem stał się owianą złą sławą areną do popisów dla motocyklistów na sportowych maszynach, tak zwana i dobrze znana patelnia Chabówka. Tą starą zakopianką, po której właśnie śmigam, jechałem już setki razy, ale wtedy nie była to żadna przyjemność. Duży ruch, korki, o takiej wolności z jazdy jak teraz można było pomarzyć.
Gdy ruch został przeniesiony na nową drogę, ta stara dostała drugie, spokojne życie, a odcinek przez wieś Naprawa stanowi świetną alternatywę dla nudnej nowej Zakopianki. Właśnie przejeżdżam nad oddanym w 2022 roku tunelem. Link do całej dzisiejszej trasy tradycyjnie już zamieszczam w opisie pod filmem. Znajdziecie tam również link do mojego Instagrama, na którego zapraszam, oraz inne przydatne informacje. To był piękny dzień. Niby taka jednodniówka, a tyle się działo. Polecam lot szybowcem, kto jeszcze nie miał okazji. Bo dlaczego nie sprawiać sobie takich małych prezentów? I polecam też subskrybować mój kanał, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Zostawcie koniecznie łapkę i komentarz, będzie mi bardzo miło. A tymczasem do następnego. Na razie!